Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa. Nazywam się Michał Goliński i jestem liderem tutejszych struktur Bydgoszczy Młodzieży Polskiej. Dzisiejszy wykład nosi tytuł Mity homopropagandy. Będzie on w większej mierze oczywiście tak. Głównym gościem jest pan Paula Camerona. Oczywiście brawa dla niego. Pan doktor Paula Camerona jest ekspertem właśnie w dziedzinie badania zjawiska homoseksualizmu. Jest to gość, który przyjechał do nas ze Stanów Zjednoczonych. Nie będę już dłużej przedłużał, oddam głos koledze Mateuszowi. Witam Państwa, ja zrobię może trochę dłuższe wprowadzenie. Nazywam się Mateusz Marzoch, jestem asystentem posła Roberta Winnickiego, liderem Młodzieży Wszechpolskiej w Warszawie i od tygodnia już mam przyjemność podróżować z doktorem Cameronem tutaj po Polsce. Na tej trasie, którą zaczęliśmy w niedzielę w Warszawie, odwiedziliśmy już Lublin, Białystok, Olsztyn, wczoraj był Gdańsk, no i dzisiaj tutaj w Bydgoszczy jest to ostatni przystanek na naszej tegorocznej, wiosennej trasie po Polsce. Doktor Cameron był już w Polsce kilka razy. Ostatni raz w październiku zeszłego roku. Niestety chyba tutaj w Bydgoszczy nie mieliście okazji go gościć, więc dzisiaj z tym wykładem zawita. To, co już wspominałem na konferencji prasowej, tutaj też chciałbym podkreślić, w czasie ostatniej wizyty w Polsce planowane były wizyty na uniwersytetach w różnych miastach. Niestety uczelnie wyższe z powodu nacisków ze strony organizacji środowisk lewicowych wycofały się z organizacji tych otwartych spotkań akademickich z doktorem. Natomiast zgłosił się do profesora Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Juris, który zadeklarował się, że stanie w obronie dobrego imienia doktora Camerona jako naukowca prowadzącego rzetelne badania. Ordo Juris skutecznie dowiodło, co potwierdził sąd pełnomocnym wyrokiem, nakazującym wszystkim organizacjom, które można w skrócie powiedzieć szkalowały doktora Camerona, po pierwsze publiczne przeprosiny doktora, a po drugie wysłanie do wszystkich uczelni, do których były wysyłane kalumnie, wysłanie listów z przeprosinami i wysłanie listów prostującymi nieprawdziwe informacje, jakie zostały we wcześniejszych listach, na podstawie których spotkania odwołano, zawarte. Tym samym tutaj w Polsce szczęśliwie rzeczywiście prace naukowe i nauka zwyciężyła. Mamy być może szansę na to, żeby w przyszłości takie spotkania z doktorem na uniwersytetach zorganizować. Sąd w swoim uzasadnieniu wyroku podkreślił, że dr Cameron publikuje w takich wydawnictwach i w takich w czasopismach naukowych, w których nigdy duża część z naszych naukowców, socjologów, psychologów, psychiatrów nie będzie publikowała. W czasopismach, doktor publikuje w takich czasopismach, które służą naszym doktorom, profesorom do tego, żeby uzyskać stopień naukowy, do tego, żeby odpowiednie recenzje do ich pracy przygotować, czy używają tych czasopism naukowych jako bibliografii. Myślę, że tyle z mojego wstępu, resztę najlepiej przedstawi już sam doktor, tak więc zapraszam bardzo serdecznie. Thank you for coming this evening. Dziękuję za to, że Państwo tutaj przybyli tego wieczoru. I propose to have three things to share with you this evening. Chciałbym się z Państwem podzielić trzema takimi zagadnieniami. The first thing is perhaps the most important because it is the results of the most consequential, largest human experiment, that is, experiment done on humans ever in the history of the world. Pierwszą rzeczą jest być może rezultat największego badania, jakie zostało przeprowadzone na ludziach w całej historii ludzkości.
Secondly, we're going to talk about the election that just occurred between Clinton and Trump and look at the total fertility rate of the various states, how they voted, and what difference that might make to Poland. Drugim zagadnieniem, jakim poruszymy, będą niedawne wybory w Stanach Zjednoczonych, wybory, w których kandydowali pani Hillary Clinton i pan obecny prezydent Donald Trump, oraz przyjrzymy się statystykom dotyczącym dzietności w Stanach, które na tych dwóch kandydatów odpowiednio głosowały. And last but not least, we're going to talk about the results of a international study. Ostatnim zagadnieniem będą wyniki międzynarodowego sondażu About whether or not child molestation becomes more homosexual if homosexuality is accepted in a society. Celem tego sondażu było określenie, czy istnieje związek pomiędzy liczbą przypadków molestowania seksualnego i akceptacją homoseksualizmu w społeczeństwie danego kraju. But first, let's get some historical background, and let's look at the three sexual scripts. Na początku troszeczkę historii. In the United States, in Poland, in fact, throughout the West, through the 1950s, there was one dominant social script. W latach 50. była jeden taki szablon, w jaki ludzie swoje życie płciowe określali na przyszłość. That is, society in its TV and its radio and its movies and its schools taught that if you're going to be a good kid, you're going to fall in love with someone of the opposite sex, get married and have kids. Społeczeństwo, a także media, telewizja, kino określało, że jeżeli jesteś normalną osobą, no to w przyszłości z pewnością poznasz osobę drugiej płci, zakochasz się, wyjdziesz za mąż albo ożenisz się z tą osobą i będziesz miała z tą osobą dzieci. In 1960, the invention that has changed the history of the world perhaps more than any other invention. W latach 60. powstał wynalazek, który zmienił oblicze świata być może bardziej niż cokolwiek innego, co wcześniej wynaleziono. The pill, the birth control pill, was released to the public. Pigułka antykoncepcyjna została oddana w ręce społeczeństwa. It is profoundly changing all societies, all of humanity. It has not stopped that change. It's an enormous, consequential invention. Jest to bardzo znaczący wynalazek, który zmienił oblicze społeczeństwa i nadal zmienia oblicze całej ludzkości. If you started to think about the logical implications of women not having children, if they have sex, they are very, very extensive. Jeżeli pomyślimy o logicznych konsekwencjach tego, że kobiety, które współżyją płciowo, nie mają dzieci, to są one bardzo rozległe. While a formal new sexual script has not been announced, it has kind of developed on its own. Powstała wtedy nowa wizja ludzkiej płciowości, a raczej przez to siłą rzeczy została wytworzona przez właśnie pojawienie się pigułki antykoncepcyjnej. In a sense, sex has been freed from the possibility of children, and so sex has in a way been freed from responsibility. Współżycie płciowe zostało uwolnione niejako od konsekwencji, jaką jest posiadanie dzieci. And that's why you had the hippies. When they existed, I understand you still have a couple here in Poland. Wtedy powstał właśnie ruch hipisowski i jak mi się wydaje, nadal jest jeszcze jakaś liczba hipisów również w Polsce. Talking about free love. Love could be, that is sex, could be freed from any consequences of note. Ci ludzie, ich główną ideą była wolna miłość, czyli miłość pozbawiona konsekwencji.
This new sexual script, in which you can live together or not, you could have children or not, is in full force now across most of the West. Ta wizja ludzkiej płciowości rozwinęła się tak bardzo, że obecnie cywilizacja Zachodu jest praktycznie przez tą wizję ogarnięta. Hollywood has celebrated it. The school systems have kind of been quiet about it. The churches seldom bring it up, but it's clearly a very important second script. Tę wizję widzimy przede wszystkim w Hollywood, w filmach. Kościół o tym się rzadko kiedy wypowiada, ale niemniej jednak jest to bardzo obecne. Now a new sexual script has been created and is being taught. In my country in particular, in the United States, ta nowa wizja płciowości jest nauczana w tym momencie, przede wszystkim w moim państwie, w Stanach Zjednoczonych. The first hints of this probably came from homosexual activists. Przede wszystkim pochodzi ten ruch rozpowszechniania tej nowej wizji ludzkiej płciowości od środowisk homoseksualnych. They said, well, now the pill has freed you to have any kind of sex you want, and if we're going to have free sex, we should be able to have the sex that we enjoy. To środowisko było zdania, że jeżeli teraz możliwa jest wolna miłość bez konsekwencji, to w takim razie jesteśmy również wolni do tego, aby naszą płciowość określać i praktykować w sposób, który nam osobiście sprawia przyjemność, jakkolwiek chcemy. And something happened in the early 90s, particularly 1991, in which the federal government, the United States government, as well as many professional societies, said this script should be taught as an alternative to all children. W latach 90. wydarzyło się coś w roku 91, co spowodowało, że rząd Stanów Zjednoczonych zaczął efektywnie nauczać tej wizji ludzkiej płciowości w szkołach. Now, let us look at the beginning of this monstrous, enormous, involving 11 million kids in the United States every year. All the teenagers in the United States have been enrolled in this particular experiment. Został przeprowadzony eksperyment, w którym uczestniczyło łącznie 11 milionów amerykańskich dzieci. Przyjrzymy się teraz efektom tego eksperymentu. In 1991, the federal government ran what it called the Behavioral Risk Survey of American Teenagers. W roku 91 rozpoczęły się tak zwane Behavioral Risk Research, czyli badania zachowań seksualnych wśród amerykańskiej młodzieży. And by this they meant they wanted to find out how many of America's teenagers were engaging in homosexuality and with how many partners. Chcieli dowiedzieć się, jaki procent amerykańskiej młodzieży angażuje się w akty homoseksualne oraz ilu w takim wypadku mają partnerów. Heterosexuality, with how many partners? What did they do? Jaki procent jest heteroseksualistów? Jakie są ich zachowania seksualne? Ilu mają partnerów? Were teenagers taking drugs? Were they bringing weapons to school? Were they getting into fights? How often? Zadawano również pytanie, jaki procent tej młodzieży przynosi broń do szkoły, czy uczestniczą oni w bójkach. 1 out of every 12,000 American teenagers kills him or herself, and the government wanted to find out, well, how many people try to kill themselves? Rząd próbował również określić, jaka jest liczba samobójstw. Wyszło na to, że 1 na 12 tysięcy osób w Stanach Zjednoczonych popełnia samobójstwo. So they got thousands of teenagers all across the United States to answer a questionnaire that concerned all these issues and a few more like them. Rozdawano młodzieży kwestionariusze, tysiące młodych ludzi w Stanach Zjednoczonych otrzymało właśnie kwestionariusze z takimi oraz innymi pytaniami. And when they looked at the data, they saw, apparently to their surprise, that those kids who said they were homosexual, those kids who engaged in homosexuality,
Dowiedziano się po przyjrzeniu się wynikom tych badań, że ta liczba młodzieży, ci młodzi ludzie, którzy angażowali się w zachowania homoseksualne, were 2, 3, 4 times more apt to report getting into fights at school, having mental health issues, trying to commit suicide. 2 razy, 3 razy, 4 razy więcej tych młodych ludzi miało problemy z prawem, problemy z narkotykami, problemy psychiczne. And so the bureaucracy turned to the American Psychological Association, the American Psychiatric Association, the gay activists, and said, how can we mitigate this? How can we eliminate this difference in which it looks like straight kids are 2 or 3 times healthier, straight kids are 2 or 3 times more socially useful, more law-abiding than gays. I rząd Stanów Zjednoczonych oraz amerykańscy biurokraci zwrócili się wtedy do organizacji zrzeszających psychologów, psychiatrów amerykańskich oraz do środowisk gejowskich, zadając pytanie, w jaki sposób możemy wyeliminować tę różnicę, że tak bardzo większy odsetek osób homoseksualnych ma właśnie takie problemy. These organizations said with one voice, it's discrimination. The reason that gays, lesbians have these bad things happen to them, try to do these bad things, take more drugs, are mentally unstable, is because they're discriminated against. Odpowiedź była taka, że takie zjawiska mają miejsce, dlatego ponieważ te osoby są po prostu dyskryminowane. Mają wtedy problemy z narkotykami, problemy psychiczne. If they are taught in school, everybody is taught in school, that homosexuality is good. Homosexuality is just as worthy of social acceptance as heterosexuality. Kids that are gay and have gay sex are just as socially useful as heterosexual kids. This problem will disappear. Jeżeli będziemy nauczać w szkołach, że bycie homoseksualistą jest tak samo dobre, tak samo sprawiedliwe, jeżeli będziemy nauczać, że te osoby mają takie same prawa jak osoby heteroseksualne, to wtedy ten problem zniknie, zostanie wyeliminowany. There was a small voice, mine and a few others, who said, Były głosy, niewiele osób łącznie ze mną mówiły, Plato, as well as a host of Christian philosophers have said, homosexuality is a malevolent force. Besides being malevolent, it is contagious. If you do this, you are going to transform many, many kids that would otherwise be straight or heterosexual into homosexuals. Platon oraz inni filozofowie chrześcijańscy powtarzali i mówili o tym, że homoseksualizm nie jest rzeczą dobrą, że jest to rzeczywistość zła oraz złośliwa w taki sposób, że nie tylko jest szkodliwa dla społeczeństwa, ale również jest zaraźliwa, po prostu przenosi się także na innych. Ridiculous, said the professional associations and the gay activists. Homosexuality is not something learned. Homosexuality is something that comes in from within you. It's your natural self coming out. You can't help it. You've got to do what you've got to do. And heterosexual kids have to heterosexual, and homosexual kids have to homosexual. There's no learning here to speak of. Odpowiedzią środowisk psychiatrów, psychologów amerykańskich oraz środowisk gejowskich było to, że homoseksualizm nie jest nabyty, że jest to po prostu element natury człowieka, z którym człowiek się rodzi. So, let's start off looking in 2001 through 2009. That's this column here. And we're talking about enormous samples of kids. These figures are based on a sample of over 60,000. These figures here are based on a sample of over 135,000. These are big, well-done studies. The downside is these studies all depend upon what the kids say. We don't know what kids do. We know what kids say they did. Więc mamy tutaj dwie kolumny. Pierwsza kolumna to są dane z lat 2001 do 2009. Następna to jest badania przeprowadzone w roku 2015.
I są to w obu przypadkach ogromne grupy młodzieży. Są to po prostu tysiące dzieci. Ta pierwsza grupa była... How many people in the first group and the second? 60,000, 135,000. Pierwsza grupa to jest 60 tysięcy, druga grupa to jest 135 tysięcy młodych ludzi przebadanych. Jednak trzeba pamiętać, że są to dane, które pokazują to, jak ta młodzież odpowiadała, tak jak odpowiadali na pytania, a nie to, co oni faktycznie robią. With almost no exception, every statistic you'll see up here is an official U.S. government statistic, reported by them, calculated by them, blah, blah, blah. Bez wyjątku są to statystyki pochodzące z badań przeprowadzonych przez rząd Stanów Zjednoczonych. So, for 2001 through 2009, the government combined that data and had heterosexual sex, that is sex with the opposite sex. W tej części badania rząd zadał młodzieży pytanie na temat ich zachowań seksualnych, czy uprawiali już seks. As you can see, about 56% of the kids, slightly more boys than girls, I don't know how they did it, but they did it, reported having sex with the opposite sex. To są badania w tej kolumnie przeprowadzone wśród heteroseksualnej młodzieży i 55,9% w latach 2001 do 2009 odpowiadało, że przeszli już inicjację seksualną z osobą o odmiennej płci. Over the same period, about 6% of the teenagers said they'd had homosexual sex. They'd experienced that. Około 6% młodzieży odpowiedziało, że uprawiało seks z osobą tej samej płci. In 2015, the last time this survey was drawn, 45% of the kids said that they had had heterosexual sex. W 2015 let me point out, this is ever. Have you had heterosexual sex? And what are the ages, professor? 13 to 18. Więc w roku 2015 dzieci w wieku od 13 do 18 lat zapytane, czy miały już kontakty seksualne z osobą tej samej z osobą odmiennej płci, przepraszam, 45% odpowiedziało, że tak. Now this is kind of interesting in and of itself, in that, think of all the pornography, free or otherwise, all the movies with, you know, people having sex, people talking about sex. This period of time has become, if anything, sexier and sexier. But you'll notice that actually fewer kids said they'd had heterosexual sex. Jest to bardzo ciekawe spostrzeżenie, ponieważ w naszych czasach doświadczamy strasznego rozseksualizowania społeczeństwa. Mamy masę filmów, w których seks jest ukazywany, ale mimo wszystko, mimo tego widzimy spadek liczby osób, liczby młodzieży, która powiedziała, że mieli już kontakty seksualne z osobą odmiennej płci. If we can believe what teenagers tell us, heterosexuality over this period of time was shrinking 13% in this instance. Możemy zatem przyjąć, że z tych badań wynika, że po prostu zmniejszyła się liczba osób heteroseksualnych o 13%. And during the same period of time, being taught about the third script, homosexuality is good, bless you my children if you do that, and whatever, homosexuality was growing. I w tym czasie, w którym nauczano, że homoseksualizm jest dobry, że jest to pochwalne, angażowanie się w tego typu zachowania, widzimy wzrost osób, które odpowiedziały, że miały już kontakty homoseksualne. Substantially, you'll notice, 54%. Jest to bardzo wielki wzrost, o 54%. If we look at what the kids said they were. To jest to, co dzieci mówiły, że zrobiły. When kids were asked in the earlier time, 92% of the kids said they were heterosexual. A little bit more boys than girls, but 92% said, I'm straight. Zapytane o swoją tożsamość, o swoją orientację seksualną, dzieci, młodzież
od 2001 do 2009 roku w 92% przypadków odpowiadała, że są heteroseksualni. And by 2015, that figure dropped by to about 87% said they were heterosexual. Ta wartość obniżyła się o ponad 6% do roku 2015. These figures here are the millions of children who are teenagers, and you can see that the government program had managed to dissuade or change about 1 million American teenagers from being heterosexual. Liczba na dole przedstawia liczbę mieszkańców Stanów Zjednoczonych, liczbę młodych ludzi w Stanach Zjednoczonych, którą właściwie namówiono, nakłoniono do tego, żeby przestała być heteroseksualna. Jest to prawie 1 milion osób. Likewise, the U.S. government had taken 800,000 or 5% of U.S. teenagers engaging or saying that they were homosexual. Widzimy także, że w tamtych czasach 5% młodzieży mówiło, że jest homoseksualistami i wykorzystał to rząd Stanów Zjednoczonych w taki sposób. And notice now had almost doubled the number of teenagers who said that they were homosexual. Poprzez to nauczanie tego nowego programu na temat zachowań seksualnych widzimy prawie dwukrotny wzrost osób, które określają się jako homoseksualne. And the number of confused kids, the kids who said, well, I haven't made up my mind, I'm not sure, went from 2.6% to 4%. Liczba osób nieokreślonych, liczba osób niepewnych swojej tożsamości seksualnej wzrosła z 2,6% do 4%. So you can see that this program, endorsed of course by Hollywood and gay organizations and professional organizations, teachers organizations and so forth, had transformed the U.S. teenage population so that now we had almost an additional 1.5 million either confused about what they wanted to do sexually or gone to homosexuality. Widzimy, że ten program, w który angażuje się rząd Stanów Zjednoczonych, w który angażuje się kino, media, w efekcie ich działalności liczba osób homoseksualnych w Stanach Zjednoczonych wzrosła o ponad 1,5 miliona osób. Now, what started this? In theory, ostensibly, the U.S. government was concerned about a differential between homosexual kids and heterosexual or straight kids. I co było początkiem tego? Rząd Stanów Zjednoczonych na początku zobaczył różnicę statystyczną pomiędzy osobami homoseksualnymi i heteroseksualnymi. They felt so sorry that homosexual kids were more apt to use drugs. They felt so sorry that homosexual kids were more apt to get in fights. They felt so sorry that homosexual kids were more apt to break the law, have mental problems. Zrobiło im się żal osób homoseksualnych, widząc w statystykach, że te osoby mają większą tendencję do tego, żeby mieć problemy z narkotykami, mieć problemy z prawem, mieć problemy psychiczne. That they disregarded the historic thinking in favor of new thinking that said, no, homosexuality is not contagious. Porzucono myślenie historyczne i przyjęto myślenie nowe, myślenie, które odrzuciło to chociażby, że homoseksualizm jest zaraźliwy. That it's not inherently malevolent. It is just as good. It's just misunderstood. A także odrzucono, że homoseksualizm jest sam w sobie zły, że jest tak samo dobry jak zachowania heteroseksualne. So, let us look at, let's go beyond this, let us look at what this experiment then has proven. Spójrzmy na coś innego, co udowodnił ten eksperyment. For instance, let's take suicide attempts. All people feel sorry if some kid
some teenager that we love, we spend time with and love on, has committed suicide. Spójrzmy na odsetek prób samobójczych. Wszyscy czujemy współczucie, jeżeli usłyszymy o tym, że jakaś młoda osoba zakończyła swoje życie. Now, of course, it's very hard for social scientists to interview those kids who succeeded at suicide. They tend to be sort of quiet. Oczywiście jest niemożliwe, żeby socjolog mówił coś na temat osób, które popełniły samobójstwo, bo te osoby są zazwyczaj milczące. So we did the next best thing we could. We went to kids and we said, have you, in the last 12 months, tried to commit suicide and been serious enough that you had to be taken to a doctor or a medical facility because you cut your wrist or you took too many pills and had to be pumped and blah, blah, blah. Więc pytanie było następujące. Czy w przeciągu ostatnich 12 miesięcy miałeś próbę samobójczą, która skończyła się wizytą w szpitalu? Czy podciąłeś sobie żyły, czy wziąłeś jakieś proszki nasenne i tak dalej? Back in 2001 to 9, 2.2%, about 2% of heterosexual kids said in the last year I tried to kill myself. Seriously. Jeżeli chodzi o heteroseksualne osoby, to w latach 2001 do 2009 ten odsetek wynosił 2,2%. Among homosexual kids, about 12%. U homoseksualistów było to około 12%. About 5 times more. 5 razy więcej. Now, after this new equating of homosexuality, heterosexuality, and homosexuality, what do we get? 2% of heterosexuals saying in the last year I tried to kill myself. Po tych nowych badaniach, po otrzymaniu wyniku nowych kwestionariuszy, 2% osób heteroseksualnych mówiło, że spróbowało popełnić samobójstwo. And again, probably 4 or 5 times more bi and homosexuals said that they tried to commit suicide. I 4 razy, albo pomiędzy 4 a 5 razy więcej homoseksualistów stwierdziło, że próbowało popełnić samobójstwo. This is disturbing. It's not statistically significantly different. Let's look at something else. Nie ma zbyt wielkich różnic w tych zatrważających statystykach. Spójrzmy na coś innego teraz. Let's look at, say, a test as to whether or not in the last 12 months you felt so depressed, so sad, so worthless that it was hard to get up for about 2 weeks of your life. Teraz spójrzmy na inne pytanie. To pytanie brzmiało, czy w przeciągu ostatnich 12 miesięcy swojego życia czułeś się tak źle, tak smutny, byłeś tak smutny, czy miałeś taką depresję, że nie byłeś w stanie przez około 2 tygodnie wstać albo ruszyć się. 1 out of 4 heterosexual kids. 1 out of 4 teenagers in the richest society in the world. The smartest, well, maybe not, but certainly the richest society in the world. 1/4 młodych osób w latach 2001 do 2009 w tym amerykańskim społeczeństwie, jednym z najbogatszych, jednym z może nie najmądrzejszych, ale odpowiedziała właśnie, że tak, że w taki sposób popadła w depresję. Said this was true of them. And you'll notice it was about half of all the homosexuals. Jeżeli chodzi o homoseksualistów, była to ponad połowa. And if you come to 2015, 26%, about 1 out of 4, 60% of the homosexuals, again, about half. W 2015 roku 26% heteroseksualistów, 60% homoseksualistów, około połowa. If you look through the whole mass of data, and I'm not going to do that with you tonight. Jeżeli spojrzymy na całą tą masę danych, a tego nie będziemy dzisiaj robić, but it's online, the government's published it, so you can get it if you want it. Jest to wszystko jednak opublikowane w internecie, więc jeżeli ktoś chce, to może to sprawdzić. The differential between what heterosexual kids reported and homosexual kids has stayed the same. Różnica pomiędzy tym, co mówiły młode osoby homoseksualne i heteroseksualne w przeciągu tych lat pozostała praktycznie niezmieniona. The homosexual kids are getting in twice or 3 times as many fights. They're using drugs, illegal drugs, 2 or 3 times more frequently. They're mentally disturbed, blah, 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 blah.
cały czas 2 albo 3 razy więcej osób homoseksualnych niż heteroseksualnych ma problemy z prawem, ma problemy z przemocą, ma problemy z narkotykami itd. So, two things that we learned from this experiment. 2 rzeczy poznajemy po spojrzeniu na wyniki tego eksperymentu. We know for sure now that at least for those that are now saying they're homosexual, that homosexuality can be learned. We can increase and have increased the numbers of homosexual kids dramatically. Wiemy, że można zwiększyć liczbę osób homoseksualnych, co znaczy, że homoseksualizm jest nabyty. Secondly, no matter what the smart shrinks said, Po drugie, nieważne co mówili psychologowie, they seem to be wrong because saying that homosexuality was good, saying that homosexuality was socially useful, that it was to be admired, did not make homosexual kids obey the law more frequently. to, że psychologowie powiedzieli, że homoseksualizm jest tak samo akceptowalny jak zachowania heteroseksualne, nie zmieniło statystyk i pokazuje, że te osoby nadal popadają częściej w konflikt z prawem, mają więcej problemów z narkotykami itd. Less frequently tested as mentally disturbed. Są częściej przez psychologów określane jako osoby z problemami psychicznymi. Less frequently attempt to commit suicide. Częściej popełniają próby samobójcze Blah, blah, blah. i tak dalej. In fact, it would seem that this experiment has tended to validate, if not prove, the ancient contention of both numerous Greek philosophers, but certainly Christian philosophers. Przekonujemy się jednak, że badania potwierdzają to, co mówi greccy filozofowie oraz przede wszystkim chrześcijańscy filozofowie. That homosexuality is a malevolent force both on society and for the individual who adopts it. Że homoseksualizm jest siłą złą tak dla całego społeczeństwa, jak i dla poszczególnych osób. By the way, I have shared with you my conclusions, obviously, from these data. Na marginesie są to moje własne spostrzeżenia, patrząc na te dane. For one of the very few times that I can recall when the government has done some really bang-up work, and this is really a giant study. Jedna z konkluzji, do jakich dochodzę, patrząc na te wielkie badania, jakie przeprowadza rząd Stanów Zjednoczonych, a to było naprawdę ogromne badanie. The government has not commented on the major finding of this study, that is the doubling of homosexuality. Rząd nie powiedział jednej rzeczy, a mianowicie to, że liczba osób homoseksualnych zwiększyła się prawie dwukrotnie. In fact, they're saying, you can read it if you want online, that this study, this differential has to be removed, has to be at least mitigated, and that Poles and Nigerians and whoever should do what the U.S. government has done and try to teach everybody that homosexuality is healthy, sane, blah, blah, blah. Właściwie to odpowiedzieli oni, że to trzeba zapomnieć, odrzucić wyniki tych badań i nadal nauczać Polaków, Nigeryjczyków i wiele innych narodów, że homoseksualizm jest dobry. This is pretty interesting. To jest bardzo interesujące. If, in fact, as the United Nations has largely voted, Jeżeli prawdą jest to, za czym głosowała Organizacja Narodów Zjednoczonych, this pattern, this new script is put in every school system all across the world. ten nowy scenariusz jest wprowadzany we wszystkich systemach szkolnych na całym świecie. Which my government under Obama definitely wanted. Co jest dokładnie tym, co rząd Stanów Zjednoczonych chciał wprowadzić za prezydentury prezydenta Baracka Obamy. And maybe Trump wants to. It's a little bit ambiguous right now. We're not sure.
Być może prezydent Trump chce zrobić to samo, trudno na razie powiedzieć, jest to wątpliwe. I want to suggest, in light of the fact that we are all living in the shadow of the pill, chciałem zasugerować, że ponieważ wszyscy żyjemy jakby w cieniu antykoncepcji, w cieniu wynalazku, jakim jest pigułka antykoncepcyjna. and without exception, all modern countries' demographics are starting to slip. We are not producing enough babies. I bez wyjątku we wszystkich krajach są teraz problemy z demografią, nie rodzi się wystarczająco wiele dzieci. You can see the possibility that this particular script could do us in as a race. Możemy przewidzieć, że ten scenariusz może nas po prostu zniszczyć jako rasę. But we'll see. I want you to be, as Poles, aware of what my government wants you to do. Zobaczymy, nie jestem pewien, ale chcę, żebyście wy, Polacy, byli świadomi tego, co rząd mojego kraju chce, aby było zrobione. And I would advise you to strongly protect your children against what has invaded our society. Chciałem was zachęcić do tego, żebyście chronili swoje dzieci od tego, co nawiedziło nasze społeczeństwo. Let's change topics for a minute. Zmieńmy na chwilę temat. Let us look at, let's look at the last election. Spójrzmy na ostatnie wybory w Stanach Zjednoczonych. I don't know if you know this, but the United States does not vote in elections like Europeans do. Nie wiem, czy jesteście tego świadomi, ale w Stanach Zjednoczonych wybory wyglądają inaczej niż w krajach w Europie. We have 50 states and the District of Columbia which have votes, electoral votes, and each state, so to speak, votes on its own. Who will you want as president? Mamy 50 i każdy ze stanów tak jakby głosuje oddzielnie. Każdy ze stanów głosuje, kto ma być prezydentem. So I want to call your attention to what I think is one of the most important statistics that come out of every state, and that is its total fertility rate, TFR. Chciałem wam zwrócić uwagę na pewną statystykę, która wynika z badań przeprowadzonych w tych stanach, a jest to współczynnik dzietności. Our most fecund state, the state which is producing the most children, is Utah, 2.3, 2.29 per woman. Najbardziej płodnym stanem, w którym rodzi się najwięcej dzieci, to jest stan Utah. Współczynnik dzietności jest na plusie i wynosi ten współczynnik 2,29. The lowest reproductive rate comes out of Washington, D.C., which is at 1.47. Najniższy współczynnik dzietności ma stan Waszyngton. For the United States as a whole, actually more of our states now are below water or underwater, that is below the necessary 2.1 children per woman to certainly have a future. Większość stanów znajduje się poniżej progu wymienialności pokoleń, która wynosi 2,1% urodzonych dzieci w stosunku do osób, które umierają. So, one of the statistics I'd like to call your attention to by Gallup, one of the very largest polling organizations in the world. Chciałem tutaj zwrócić uwagę na statystyki przeprowadzone przez Stowarzyszenie Gallup, przez jedną z największych instytutów badań statystycznych na świecie. In green, you will see the statistic, how many people said that religion was very important, extremely important to them. Na zielono zaznaczona jest liczba statystyczna osób, które powiedziały, że wiara religijna jest dla nich ważna w życiu. In Utah is our most religious state. 54% of adults said it was very important to them. Ale Alabama? No. Stan Utah jest stanem najbardziej religijnym. 54% osób powiedziały, że religia jest dla nich ważna. South Dakota, which is very, very heavily Catholic, is close behind at 53%. Niedaleko jest południowa Dakota, w której 53% osób odpowiedziało tak samo. Jest to stan, w którym mieszka wielu katolików. Maryland
which was called Maryland after the Virgin Mary, as you can see, is pretty low, 1.8 in fall. Ten stan Maryland, który został nazwany na cześć Najświętszej Maryi Panny, dosłownie znaczy to Ziemia Maryi, ma bardzo niski współczynnik dzietności 1,8. Now, I know you're not going to want to study all the states, so let me give you a summary of what we looked at. Wiem, że nie chcecie uczyć się na temat wszystkich stanów, ale pozwólcie, że przedstawię Wam streszczenie tego, jaki wynik był tych badań. Those states which were at above 2, that is, that were very close to reproducing themselves or above it from a reproductive standpoint. Stany, w których współczynnik dzietności był powyżej 2 punktów, czyli powyżej progu wymienialności pokoleń. None of them voted for Clinton. Żaden z tych stanów nie głosował na Hillary Clinton. All of them voted for Trump. Wszystkie te stany głosowały na Donalda Trumpa. And if you look at the various levels of reproductive rates, you will notice that Hillary Clinton, representing, if you would, liberalism, was associated with basically most, not quite all, the dying states voted liberal. Jeżeli spojrzymy na współczynnik dzietności, to przekonamy się, że ludzie pochodzący ze stanów, które wymierają pod względem demograficznym, głosowały na Hillary Clinton, która reprezentuje tak jakby opcję liberalną w polityce amerykańskiej. These states here, of which there are 7, are in real trouble demographically. They're having trouble filling their jobs, etc. Their schools are starting to go empty. Their old people are starting to get worried. 7 stanów, w których problemy demograficzne są największe, stany, które nie mają wystarczającej liczby mieszkańców, żeby zasilić miejsca pracy, jest mało dzieci w szkołach. Te wszystkie stany właśnie głosowały na Hillary Clinton. So if you look at it, it looks as though the median birth rate, total fertility rate, is about 1.8 in the Clinton states, about 1.93 in the Trump states. Więc współczynnik dzietności we wszystkich stanach, które głosowały na Hillary Clinton, to jest około 1,8, a współczynnik w stanach, które głosowały na Donalda Trumpa, to jest 1,9. What if we look at religion? Spójrzmy teraz na religię. If we look at the most religious states, that is the top third, you will notice that the top third of religious states, generally speaking, have very close to, they don't break the 2.1%, but they're close. They're living states. Generally speaking, life is associated with religion. Jeżeli spojrzymy na współczynnik dzietności w stanach, które są najbardziej religijne, to jest on bardzo wysoki. Tam w tych stanach wiara religijna jest dla tych ludzi bardzo ważna. And if we look at the third least religious states, you will see the same kind of thing. That is, the least religious states are associated with too few children, with a future that is diminished. Podobnie stany, w których wiara religijna jest dla ludzi mniej ważna, mają więcej problemów demograficznych, jest tam mniej dzieci. Gallup did something else that we've never had before. They've asked so many people about what they are sexually that they can tell us which states have the most homosexuals, which states have the fewest. Gallup did something else. They talked to tens of thousands of people in the United States, and they were able to tell us which states have the most homosexuals, which states have the fewest. I jeszcze jedną statystyką, która wynika z badań organizacji Gallup, jest także liczba osób homoseksualnych i heteroseksualnych w poszczególnych stanach. In the United States, Washington, D.C., 1 out of every 10 people is a homosexual, according to Gallup. Według tej organizacji 1/10 osób w Stanach Zjednoczonych jest homoseksualistą. And if you look at those,
the third of the states which have the most homosexuals, their demographic looks like this. That is, the homosexually dense states, the median reproductive rate is about 1.7. Jeżeli spojrzymy na stany, gdzie jest najwięcej homoseksualistów, to te stany mają również najmniejszy współczynnik dzietności. Jest to około 1,7. In those states and localities with the fewest homosexuals, the third with the fewest, notice that they're at about 1.9. 1/3 stanów, w których współczynnik liczby homoseksualistów jest najmniejszy, współczynnik dzietności jest odpowiednio wyższy, wynosi 1,9. So, if you were to be interested in a political party, for instance, Gdybyście mieli wybrać partię polityczną, here are three things that seem to jump out of the data. są takie 3 rzeczy, które tutaj nasuwają na te statystyki. First, you want to support a party if it is going to have a future that is conservative rather than liberal. Powinno się głosować na partię, która ma przyszłość, czyli na partię bardziej konserwatywną niż liberalną. The claim of their critics, that is, of liberalism, that liberals are in love with death, seems to be somewhat validated by these statistics from our states. Stwierdzenie, że liberałowie są zakochani w śmierci, wydaje się właściwe, kiedy spojrzymy na wynik ich statystyk. Likewise, if you were to say, should your party support religion or be anti-religious or irreligious, you would say, well, if you want a future, you want to be pro-religion. Więc jeżeli zapytamy, czy partia powinna popierać religię, czy być raczej areligijna, no to jeżeli spojrzymy na demografię, to odpowiedź będzie brzmiała, że partia jednak powinna wspierać religię. And likewise, if you want to have a future, you want a party which does not endorse homosexuality. In fact, is opposed to its growth, because that too is associated with death in the demographic. Podobnie, jeżeli będziemy chcieli znaleźć partię, która ma przyszłość i spojrzymy na poparcie tej partii dla homoseksualizmu, to powinniśmy jednak wybrać partię, która nie wspiera homoseksualizmu, dlatego że jest to, tak wynika ze statystyk, związane raczej ze śmiercią niż z życiem. I can't say, this is after all a series of correlations, whether homosexuals like to go to states where there are few babies, or whether because of they're there and they don't make babies, they influence the demographic negatively. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy to wynika z różnych czynników, czy takie statystyki wynikają z tego, że homoseksualiści po prostu jadą do tych stanów, gdzie współczynnik dzietności jest mniejszy, czy dlatego, że po prostu nie mają dzieci tam, gdzie mieszkają. But the correlation is there. I don't think it should be ignored. It's just, oh well, it just so works out that way. Taki związek jednakże istnieje i jest to na co wskazują te statystyki. Here, for instance, the differences in the state fertility rates by the outcome of the election. Here is Clinton. This is the lineup here is you have a future for sure because you have enough kids that you're going to be around at least as long as the kids are there. Ten wykres przedstawia współczynnik dzietności w stanach, które głosowały na poszczególnych kandydatów w wyborach prezydenckich. Linia na górze to jest próg wymienialności, który wskazuje na to, że Twoje społeczeństwo ma przyszłość, ponieważ rodzi się wystarczająco dużo dzieci. The states that supported Trump generally were much closer to living, I would say, living states. And the states that supported Clinton were much closer to dying states, or even semi-dead states, in terms of how many babies they had. Stany, które głosowały na Donalda Trumpa, należą do tych bardziej żywotnych, do tych, które mają większe szanse na przyszłość,
pod względem demograficznym, zaś te stany, które głosowały na Hillary Clinton, są raczej wymierające. If we look next at state fertility rates by lesbian, gay rights. Teraz spójrzmy na współczynnik pomiędzy stanem dzietności oraz wspieraniem homoseksualizmu i praw stowarzyszeń gejowskich. Those states with no gay rights are much closer to life. Those states with gay rights, with laws that make it favorable to be homosexual, are much closer to demographic death. Te stany, które nie wspierają praw gejów, są bliżej życiu pod względem demograficznym niż te stany, w których prawa homoseksualistów są bardziej wspierane. And like religiosity, here's the top, most religious, next the middle, and here's the least religious. And again, you can see religion is definitely associated with having a future. Tutaj mamy porównanie współczynnika dzietności do religijności mieszkańców danych stanów i widzimy, że te stany, w których ludzie są bardziej religijni, są bliżej tego progu wymienialności, tej demograficznej żywotności niż stany, w których religijność jest przeciętna, czy gdzie ludzie są mniej wierzący. And then, would you tell them to turn off the bell because it's a little loud? Proszę wyłączyć dzwon.